Cześć, dobry wieczór. W końcu nadszedł czas wyjazdu. W końcu uda nam się przetestować ten nasz nowy holownik. Akurat dzisiaj nam się poszczęściło. Udało się zaparkować pod blokiem, także miałem dużo mniej noszenia wszystkich bagaży. Za chwilę powolutku się będziemy zbierać do wyjazdu. Dochodzi 22. No i dzień dobry w niedzielę rano. My znajdujemy się na stacji benzynowej Slovnaft w miejscowości Krupina, między miejscowością Zwoleń a przejściem granicznym Szachy między Słowacją a Węgrami. Bardzo duży tranzytowy szlak. Zajęliśmy sobie miejsce na takiej zatoczce po prawej stronie. Tu przed nami wieczorem stała sobie chłodnia, już sobie rano pojechała. Jeszcze mi chodziło po głowie, czy nie zająć tutaj miejsca na tych osobówkach, ale tu jest w sumie zakaz wjazdu. Tu pewnie stoi sobie osobówka pracownika ze stacji. A jak wczoraj tędy wjeżdżaliśmy na parking, to z tej perspektywy widziałem, że po prawej stronie jest parking dla ciężarówek, więc stwierdziłem, że i tak ciężarówka się tutaj nie zmieści. To my się wciśniemy, a dopiero dzisiaj rano widzę, że parking dla ciężarówek maks 1 godzina. Ale zarówno nas, jak i tego kolegi z chłodni nikt mnie nie niepokoił w nocy. Tutaj na noc sobie wypiąłem wtyczkę elektryczną. Podwieszenia tego kabla użyłem sobie takiego ekspandera, żeby mi się tutaj przygoda z przetarciem kabla nie przydarzyła. Zaparkowaliśmy tutaj kilka minut po drugiej na tej stacji. Przejechaliśmy 300 kilka kilometrów. Średnie spalanie na tą chwilę 10,1 litra. A jak już jesteśmy przy spalaniu, to zaskoczyło mnie to, że na Słowacji benzyna jest droższa o 10,5 centa od diesla. No i daleko nie ujechaliśmy, bo dosłownie 500 metrów. Widać tego, nawet stąd jakby się przyjrzeć, tam widać tego Slovnafta, z którego wyjechaliśmy. Zatankujemy sobie na Orlen Express, bo tutaj euro 58 za litr benzyny. Tutaj ustawiłem na maszynie 50 euro, 37,22. Dobra, paragony zbieramy. Zobaczymy, ile ta podróż do Grecji będzie kosztować. No i czas na przerwę, czas na śniadanie. Stanęliśmy sobie na takim mopie na wysokości Kecskemeta przy autostradzie M5 w kierunku Serbii, w kierunku Rumunii. Tutaj znalazła się wolna rajka. Stanęliśmy sobie między ciężarówką z Rumunii a Turcji. Tam pan z Turcji ma otwartą paleciarę, przygotowuje sobie tam jakiś posiłek, już mnie tam zapraszał do siebie na kawę. Wczoraj przed wyjazdem zestaw był cały myty, woskowany twardym woskiem, a złapał nas po drodze jakiś deszcz. Taka brudna droga była, masakra. Masakra. On już się na myj nie nadaje. No i dobra, my już po śniadaniu. Kawka zrobiona na drogę. Zapadła decyzja, że nie jedziemy na tą główną granicę w kierunku Serbii na Rożkę, ani na Rożkę 1, ani na Rożkę 2. Odbijemy sobie w Keckemecie na Tompę. Na Tompę sobie odbijemy. Jeszcze 11 km do zjazdu z M5. Według aplikacji Border Watcher na Rożkę jest aktualnie godzina na głównej granicy. Pokazywało jakieś 40 minut na tej bocznej, a w zasadzie tu kilometrowo do tej granicy mamy podobnie, jak pojedziemy sobie tymi dwoma landówkami. Przed Tobą zgłoszono zablokowany prawy pas. Drogą numer 54 i 53, a na tej małej granicy pokazuje do 15 minut przejście. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu i Czy z nudów nas nie będą przeszukiwać? ile trzeba dołożyć do tego, co pokazują te aplikacje i czy one w ogóle są cokolwiek warte. Bo na mapach Google na Rożkę jest naprawdę dosyć czerwono, więc jeśli chodzi o długość czerwonej kreski na granicy, to Tompa wypada korzystniej. Dojeżdżamy sobie do granicy z Serbią w miejscowości Tompa. Przy zjeździe z ronda były 2 km do granicy, jeszcze kolejki nie widać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Przed chwilą na Węgrzech się jeszcze zatankowałem, 585 forintów za benzynę, nie ma już dopłaty dla obcokrajowców. A na Słowacji ta benzyna wyszła 6,87 na nasze. A jak przejedziemy granicę, to sobie w międzyczasie policzę, ile to wychodzi z forintów na złotówki za benzynę na Węgrzech. Dobra, już nam się zrobiły 2 pasy do granicy. Na prawym miałyby stać ciężarówki, my sobie jedziemy lewym. No, nie ma praktycznie nikogo. Dobra, wyłączam kamerę. No dobra, to jesteśmy pierwszy raz na serbskiej ziemi. Przekroczyliśmy sobie już granicę. Kolejki nie było praktycznie w ogóle. Po węgierskiej stronie byliśmy 4. albo 5. samochodem. Czynne były 4 stanowiska do kontroli i ta sama historia po serbskiej stronie, tylko że tam już dla osobówek tylko 1 bramka i tam byliśmy 5. samochodem do kolejki. Generalnie po 5 minut na serbskiej i węgierskiej stronie i jesteśmy. Także chyba opłacało się tędy objechać.
Węgierski granicznik sprawdził dowody osobiste, prawo jazdy, dokumenty od samochodu, a pani celniczka Tax and Customs zajrzała do przyczepy, ale tak tylko klęknęła sobie przy wejściu i pytała o alkohol, cigarette, money Jeszcze bagażnik i do bagażnika też chciała zajrzeć. A Serbowie dosyć luźno podeszli do tej kontroli, więc jedziemy spokojnie dalej. Kolejny punkt w nawigacji ustawiłem sobie na Skopje, bo byłem ciekawy, ile nas czeka drogi przez całą Serbię. To do Skopje, do Macedonii mamy jeszcze 620 km, więc raczej wątpliwe jest to, żebyśmy dzisiaj z Serbii wyjechali. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Przejechaliśmy właśnie pierwsze bramki w Serbii. 1270 dinarów to kosztowało. Ile to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie obserwacja jest taka, że od granicy jak jedziemy, to tylko pola, pola, pola i pola. Słonecznik, kukurydza, jakieś zboże. Takie drugie Węgry. Do tej pory nie widać było w ogóle żadnego domu mieszkalnego. Od czasu do czasu jakieś centrum logistyczne, stacja benzynowa i to na razie wszystko. Ok, sprawdziłem na Revolucie. 1270 dinarów to 47 zł i 50 groszy za pierwszy odcinek autostrady. Pomalutku dojeżdżamy do Belgradu. Zatrzymaliśmy się jeszcze szybko na rozprostowanie kości. Na OMV-ce dotankowałem sobie 25 litrów benzyny, a 25 litrów benzyny dlatego, że oświeciła się już rezerwa. Około 180 km mamy do granicy z Macedonią. Na Macedonii podobno paliwo jest tańsze, tutaj w Serbii wyszło po 7,40, więc na razie najdroższe na całej trasie. A na Macedonii podobno paliwo ma być najtańsze, no to zobaczymy. 150 km mamy do upatrzonego kempingu, całkiem niedaleko przed granicą właśnie z Macedonią. Na kempingu ma być basen, więc chętnie byśmy skorzystali. Mam nadzieję, że znajdzie się tam dla nas jakieś miejsce. Dzisiaj za nami niecałe 700 km, średnie spalanie od wyjazdu z domu 10,2, a tutaj ten przejazd przez Serbię, jak się zaczęły te pagórki, 10,5 litra benzyny. A tak w ogóle to bardzo dużo słoneczników tutaj rośnie. Tu w Serbii przy drodze też już mamy jakiś pożar. Policjanci już tam są na miejscu. To z policjantami, strażacy też są. Tam jest drogi, nie? No. Miejmy nadzieję, że nam się Grecja nie zajara podczas naszego pobytu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Zjechaliśmy właśnie z autostrady na miejscowość Vranje. 2770 dinarów kosztowała autostrada do tego miejsca. Potem sprawdzę w Revolucie, ile to wyszło na te złotóweczki. Za 1,1 km. Od zjazdu z autostrady do upatrzonego kempingu mamy 6,5 km. Mamy nadzieję, że znajdzie się tam dla nas jakieś miejsce. No i jesteśmy na kempingu Enigma. Tutaj, gdzie jest zielona budka, jest recepcja, wjazd na kemping. My ustawiliśmy się tutaj. Istnieje możliwość nierozpinania zestawu, więc tu jest taki większy plac, żeby się tutaj ustawić. Wtedy nie ma takiej potrzeby, wtedy nie ma takiej potrzeby rozpinać zestaw. Tutaj dalej są porobione takie parcele pod kampery, można tam stanąć przyczepą, ale wtedy samochód trzeba sobie odpiąć, postawić tu po lewej stronie i też nie ma z tym problemu. Na kempingu jest basen, jest restauracja, zaraz się tam przejdziemy. Od razu rzucimy okiem na toalety. Jak wygląda serbski standard. Dwie kabiny prysznicowe, całkiem obszerne. Tutaj druga kabina, toaleta, jedna, druga normalna toaleta, nie typu tureckiego, czy południowego, czy jak je tam nazwać. Rozłożenie tego naszego zestawu trwało krócej niż 5 minut. Rozłożyć 4 łapy, podpory, podpiąć prąd, wyciągnąć podnóżek i tyle nam do szczęścia na noc wystarczy.
No i dzień dobry w poniedziałkowy poranek. 7 godzina, będziemy się powolutku zbierać. Zjemy śniadanie, jedziemy w kierunku Grecji. W okazji zobaczcie, jakiego mieliśmy ciekawego sąsiada, jaki piękny klasyk. Kiedyś jak byłem małym chłopcem, to miałem taką plastikową zabawkę, takiego Mercedesa. Bardzo ładnie się prezentuje. Tak wyglądają stanowiska na tym kempingu. Tak jak mówię, typowo pod kampera, albo żeby zostawić sobie tutaj przyczepę. Wtedy samochód można postawić sobie tutaj na tym parkingu naprzeciwko. Idziemy się przejść nad baseny, tu już widzę porządki trwają. Tutaj te parcele po lewej stronie, jakby ktoś miał ochotę, to praktycznie wychodzi ze swojego kampera, przyczepy i wchodzi prosto do basenu. Tutaj jest bar przy kempingu. Klienci, goście kempingowi mają 5% zniżki w tym barze. Tutaj taki malutki brodzik, około 20 cm głęboki. Tutaj basen dla dzieciaków, też niecały metr głębokości. Bardzo dużo leżaków, zacienione leżaki, leżaki w słońcu. No i taki całkiem spory basen pływacki. Tutaj pan już prowadzi sobie prace porządkowe. Tam są panele foto, które podgrzewają tą wodę, bo na przykład wczoraj wieczorem jak się kąpałem, woda jest naprawdę bardzo ciepła. Woda była cieplejsza niż powietrze na zewnątrz. I znowu kilka plastikowych leżaków, donice z ładnymi kwiatami, stanowiska postojowe. I tak wygląda ten kemping. A tak wygląda ta druga część kempingu od wjazdu. Tutaj też jest kilka parceli. Tu jest taki ładny, trawiasty teren. Tutaj prawdopodobnie można się rozbić z namiotem. Jakieś pokoje, domki do wynajęcia również są. W przypadku dużego obłożenia podejrzewam, że tutaj na środku tego placu też będzie można się rozbić, bo słupki prądowe też tu jakieś są po jednej, po drugiej stronie. I takie oto serbskie klimaty o poranku. Także wydaje mi się, że każdego gdzieś tu upchają. W razie potrzeby washing maszyny po 4 eurasy. To jesteśmy już po checkoucie, zapłaciliśmy za ten kemping 25 euro nas pani skasowała za noc w lipcu, super sprawa. Kemping tranzytowy z basenem, korzystać można całą noc, jak ktoś ma ochotę. Są toalety, są prysznice, jest zmywalnia, są pralki. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Pokażę Wam, jak wygląda droga wyjazdowa z tego kempingu do autostrady. Wczoraj przy zjeździe z autostrady nawigacja nas poprowadziła w złą stronę, zamiast tu prosto w stronę kempingu. To przejechaliśmy jeszcze przez tą miejscowość w Ranie. Pierwsze takie odczucia i klimat totalnie jakbym się wrócił te 5 lat temu, jak jeździłem na Rumunię. Dokładnie ten sam vibe. Olej z samego rana sprawdzony, ubytków brak. Pan Serb nam się mocno przygląda z tego kempingu, z kampera tam. Nic nie widać. Pan sobie go czyści, cały czas chodzi i czyści tego kampera. Nic tu nie widać przy wyjeździe. Droga dojazdowa jest całkiem wąska, a jeżdżą tu ciężarówki, jeżdżą tu autobusy Traktory. i traktory. Fajnie zbudowane. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Ciężko minąć chyba, nie? Nie pojechała tam. Skręciła. Czy to? Lusterkiem walnąłem w krzak. Pojechała tam. Tutaj jest taki brzydki próg, bo jest bardzo wysoko asfalt nadlany na tej głównej drodze. Na prądzie sobie jechał. Tak? Sprzedzik. Tak delikatnie sobie podszedł do tego. Tam miały pierwszeństwo, nie? Nie, tutaj nie ma znaku o Nie? pierwszeństwie, tu się mamy niby mijać z kimś, ale mi to nie jest wygląda na taka dużą krawka. mijankę. Tu jest taki ciekawy wiadukt Tak. nad autostradą, od razu mi się to przypomniało z historią Michała w Albanii. Ładnie to miasto tam wygląda z daleka, nie? Mhm. W górach. Prawda?
Kamila? No, tutaj jest taka dziura. Tak szybko jest. Ale pojedziemy prawą stroną i to jest łagodnie. No. Mhm. Kosz, kosz. Wczoraj jak jechaliśmy na kemping, to stały tutaj przy drodze traktory i z przyczepami i na tych przyczepach były arbuzy i sprzedawali te, nie? Prosto z pola, tak jakby przyjechali. Po 60 dinarów za kilogram. Pieski. Gdzie pieski? Tam, bezdomne. Chociaż nie, to pewnie po wsi nogi. Nie wiem, gdzie mam jechać, bo nie wiem, co tu pisze. Władimir Żak jakiś. Nie tam? Może i tam. O ile jeszcze przy autostradzie te główne nazwy miejscowości są pisane tak jakby w dwóch językach, przez cyrylicą i można powiedzieć w normalnych literach, tak tutaj w tej miejscowości przynajmniej Za 1 kilometr. Zjedź w prawo. wszystko jest pisane cyrylicą i trochę się zaplątałem, bo nie zdążyłem włączyć nawigacji i nie do końca sam wiedziałem, gdzie mam jechać. Dobra, wjeżdżamy z powrotem na autostradę, weźmiemy sobie bilecik. Wczoraj te 2770 Za 200 dinarów, metrów. te 2770 dinarów wyszło 104 zł. Trzymaj się prawej Jak w za taki A1, duży Prezewo odcinek, NMK. to i tak chyba nie aż tak dużo. Przecież strasznie daleko jechaliśmy. Dobra, wjeżdżamy na autostradę. Do granicy z Macedonią mamy 44 km. Jedź prosto za 43,4 km w MK, Macedonia Północna. Ale Kuga stuningowana. Aha, to jest tak jak my mamy? Nie, taka starsza, Maniuś taką No ma. ale... Ej, ale pomalowali to szare. Dobra, dojeżdżamy do ostatnich bramek chyba. Tak mi się wydaje, że to będą już ostatnie bramki w Serbii. I kończymy przejazd przez całą Serbię płatnymi odcinkami. Pozdrawiamy Polaków przed nami. Widzę, że policja sobie stoi za bramkami. Przekręcisz to. Ja to na żyletki przeszło. Ej, to oni stali w tych takim mówią, że robocze Za 7,4 km. Jedź prosto w MK, Macedonia Tak, Północna. zdech. Leżał ze w cieniu. Znalazł sobie cień w ciężarówce i leżał na tym betonie zakichanym, nie? Czemu za do trawy nie pójść? Leży na boku. No bo tu mu coś ktoś Jedzenie, da. aha, no tak. A naszą rozrywką na tym długim, nużącym przejeździe po tej autostradzie jest bingo z action za 3,50. Jedziemy, wypatrujemy typowo dla dzieci wycieczkowe bingo, żeby ich czymś zająć. Jedziemy i szukamy sobie czegokolwiek. Komu się uda co zajrzeć, to sobie zaznacza i taką mamy rywalizację. Fajnie. Tak wygląda przykładowa plansza do gry. 3,50, a zabawy co niemiara. Zobaczymy, ile czasu nam zajmie ta granica. Na razie stoimy 10 minut. Tu już mamy tablicę, witamy w Republice Północnej Macedonii. Od podjechania do kolejki do wyjazdu z drugiej macedońskiej bramki równiutko 32 minuty. Kontrola dowodów osobistych, dokumenty od samochodu plus sprawdzanie zielonej karty. Dobra, to teraz przed nami około 170 km przez Macedonię do granicy z Grecją. Lecimy. Dobra, samochód zatankowany zaraz za granicą z Macedonią. 5,90 wyszło za litr benzyny, więc w Macedonii jest najtańsza benzyna na tej trasie. A z tego co się orientuję, bardzo droga benzyna będzie w Grecji, bo pod 2 euro podchodzi, więc różnica ponad 2,5 zł na litrze między Macedonią a Grecją. Także przejedziemy te 150-170 km do granicy i fajnie by było jeszcze znaleźć jakąś stację na wylocie z Macedonii. Stoimy na pierwszych bramkach w Macedonii. Tam po prawej stronie pisze jakieś M-Card. Nie wiem co to do końca znaczy, czy można tam kartą płacić, czy nie. Wyjechaliśmy na stanowisko z gotówką. No M-Card to tak jakby Mastercard, ja bym to tak powiedziała, no ale... A ja nie chcę ryzykować, zapłacimy gotóweczką. Tak.
Samochód z przyczepką Euro 50. Dobra, Euro 50 zapłacone gotową. Wlatuję do Słonecznika z opłatami, żeby podsumować. Ile taka trasa do Grecji kosztuje? Piękna jest ta autostrada przez Macedonię. Tu jedziemy pod takimi skałami, pod nami jakaś przepaść. Tam jakaś rzeczka chyba płynie, tak? Przed tobą fotoradar. No, ale wygląda super. Między takimi górami. Takim zalesionymi kanionem jedziemy tak kanionem naprawdę, jakby, no. Zatrzymaliśmy się na takiej przypadkowej stacji benzynowej z takim logiem na siku po prostu. Weszliśmy z ciekawości na stację benzynową kupić jakieś słodycze. Kupiliśmy taką bardzo dużą paczkę paluszków nadziewanych masłem orzechowym. Przepyszne. Jakieś chipsy, jakieś tam takie wafelki, takie rurki. No i jakieś chipsy o smaku kajmaku na spróbowanie. Za te 4 rzeczy na stacji benzynowej zapłaciliśmy 18 zł 17 groszy. Nie do wiary. Jak sobie staliśmy na tej naszej przerwie na siku i zakupy na stacji benzynowej, to właśnie przejechał ten zestaw kempingowy, który pokazywałem Wam rano na kempingu. Pomalutku go doganiamy. Detlefs Beduin. Także pozdrawiamy sąsiadów Czechów. Ten, można powiedzieć, bałkański kocioł przed nami to jest wyjazd z Macedonii do Grecji. Nie wiem, którą tu bramkę mamy przyjąć, co tam jest opisane. Chyba wszystkie na zielone coś świecą. Tak, dobrze stoisz. Pchamy się tu po prawej stronie, czy tam na lewą? Gdzie na lewą? Tu było europejskie, te 2 pasy. To 2 po prawej? Tak. Widzisz ten zje? Okej. 13:19 podjechaliśmy do kolejki, zobaczymy ile nam wjazd do Grecji zajmie. 26 minut dokładnie straciliśmy w kolejce do granicy. Było nerwowo przy samym końcu, bo tak jakby z jednego stanowiska zrobili 2 stanowiska i na centymetry się tam z przyczepą przecisnąłem. Musiałem sobie złożyć lusterka, bo z lusterkami to w ogóle nie było opcji, żeby się przepchać. Troszkę było stresowo, ale udało się spokojnie przecisnąć. 2,95 na pierwszych bramkach zaraz za granicą i lecimy. Tak w ogóle to jedziemy do Grecji bez rezerwacji na jakimkolwiek kempingu. Mamy na razie jeden z brzegu upatrzony. Jedziemy zobaczyć, czy są tam jakieś wolne miejsca i na jak długo tam będziemy mogli zostać. I czy nam się w ogóle ten kemping spodoba. Przy wyjeździe z Macedonii celnik znowu chciał wszystkie dokumenty, łącznie z dokumentami od samochodu i zieloną kartę, a w Grecji tylko dowody osobiste i lecimy dalej. Więc tak naprawdę podczas całego tego przejazdu tylko węgierska celniczka zaglądała do przyczepy, jak wyjeżdżaliśmy z Unii. Bardzo mi się tu już podoba kultura jazdy na greckich drogach. Przypomina mi to lata 90. w Polsce, jako mały chłopiec, jak jeździłem w trasy na prawym fotelu. Tu ciężarówka nam już robi margines, jadąc poza ciągłą przez pobocze tak naprawdę. Wyprzedzają się tu wszyscy na trzeciego. Coś pięknego, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wyprzedziłem sobie tą ciężarówkę, teraz ja prowadzę po marginesie, ja jadę poboczem, tu mnie wyprzedzają, no coś pięknego. Tu laweciarz mnie wyprzedził, od razu sobie zajął tak samo pobocze. Tutaj niby jest droga jednopasmowa w każdym kierunku, ale jednak ze 4-5 samochodów na szerokość to się tu śmiało przy wyprzedzaniu mieści. Nie wiem czemu, ale całkiem dobrze się w tej patologii odnajduję. No i mamy pierwszy kontakt z Morzem Egejskim. Jesteśmy w Salonikach, przedzieramy się tu. Jesteśmy blisko podjeżdżasz, latarni strasznie. Jesteśmy w godzinach szczytu, jest tu naprawdę mega ciasno. Już nam się przytrafił jakiś śniady pan, który na siłę umył nam szyby, a potem żebrał, żeby mu dać jakiegoś pieniążka, ale został zignorowany. Było trochę stresowo, bo myślałem, że ze złości nam zrobi jakąś szkodę typu lustereczko albo coś w ten sposób, ale odpuścił. Na wycieczkę do Salonik to się na pewno wybierzemy, ale najpierw to musimy dotrzeć na kemping. To jesteśmy na miejscu. 1489 km spod domu, 10,17 spalanie. Za chwilę, jak sobie wezmę i te wszystkie świstki z drogi policzę, to podsumujemy mniej więcej, ile kosztował ten przejazd do Grecji. To już podliczone mam wstępnie koszty dojazdy tutaj w jedną stronę.
Obliczenia są po tym, co mi tam pokazało na rewolucie, więc za paliwo w tą stronę wyszło 990 zł. To jest ostatnie tankowanie na granicy macedońsko-greckiej. Tutaj było jeszcze 120 km, więc trzeba by jeszcze doliczyć 12 litrów benzyny. Mniej więcej tu benzyna jest po euro 95, 6, coś takiego, więc można na okrągło po 2. Mniej więcej 24 euro by trzeba było jeszcze do tego doliczyć, czyli 110 zł. 1100 zł za paliwo. Za autostrady wyszło 480 zł płacone na bramkach plus winiety. Na Węgry 136 zł miesięczna. Jakby to podzielił na pół, to tam niecałe 7 dyszek, 68 zł. Za autostrady płacone na bramkach w Serbii, w Macedonii i jedna bramka w Grecji wyszło 230 zł. Do tego koszt winietek podzielonych na pół, bo mam winietki miesięczne, ale podzielimy to na pół, bo trzeba tu przyjechać i wrócić. Za winietki słowacką i węgierską wyszło 150 zł w przeliczeniu na pół, więc 480 zł za autostradę. Mniej więcej można powiedzieć, że ze Śląska nad greckie morze pod Saloniki wychodzi 1600 zł kosztów dojazdu. My już jesteśmy na kempingu. Udało nam się wyprosić, dosłownie udało nam się wyprosić tutaj miejsce na 2 noce. Na którym jesteśmy kempingu i jak on wygląda, to tego dowiecie się już w następnym odcinku. Na dzisiaj dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Niech się da.